Panie kapo, już my nic nie zrobiliśmy. Kiedy my na wolność wyjdziemy? Na wolność. Widzicie te kominy? Tu na wolność wychodzi się tylko przez te kominy. Tu nie ma innej drogi. To był barak 5 w sektorze kwarantannej męskiej. Mieliśmy swojego, jak to się mówi, SS-mańskiego dowódcę, Blockführera, prawda, który był odpowiedzialny za nasz blok. Pomocnikami jego to był blokowy Polak, polski więzień i kilku polskich też więźniów, z tym, że to byli kryminaliści, to byli sadyści, którzy mieli wielką radość w tym, żeby móc się na nas wyżywać. Od razu, od pierwszego dnia, jak tylko nas tam zaprowadzili, na placyku obok tego baraku przyszedł taki jeden, prawda, który z wielkim wrzaskiem, dopiero szybko się dowiedzieliśmy, że nosi ksywę Krwawy Olek. On miał na koncie dużo ludzi, żeby zostać kapo, bo to już były przywileje. Tak. No i od razu nas Krwawy Olek. No tak, tutaj, a to gimnastyka na początek. Podnij, powstań i tak dalej, prawda. Wyżywał się na nie, latem spało, prawda, i jak miał ochotę komuś przyłożyć, to oczywiście to robił. Przyszedł SS-man, kiedy już byliśmy przegimnastykowani, ustawieni w szeregu wyrównanym idealnie, prawda, po 5 w rzędzie, cała ta kolumna. Pierwszy raz wtedy usłyszałem zwrot, którym nas określano w Niemczech. Kleine polnische Banditen aus Warschau. Mali polscy bandyci z Warszawy. No to jak się z bandytami, jak z nimi żyć? No po bandycku oczywiście. I tak nam przyszło być z tym Krwawym Olkiem chyba co najmniej 2 miesiące. Jak akurat był w dobrym humorze i tego pierwszego dnia, prawda, jakoś tak, no, parę słów tam chciał zamienić, prawda, po ludzku. No i niektórzy się pytali, panie kapo, już my nic nie zrobiliśmy. Kiedy my na wolność wyjdziemy? Tego? Na wolność. Widzicie te kominy? Tu na wolność wychodzi się tylko przez te kominy. Tu nie ma innej drogi. On nam powiedział, do czego te kominy służą i skąd się ten odór bierze. Opiekowali się nami polscy więźniowie, starsi, którzy tam pracowali, no, byli dłużej więzieni, ale wykonywali różne prace. I jak oni się zwiedzieli tam, że jest grupa chłopaków z Warszawy, to oczywiście wieczorami czasem do nas przychodzili. Czasem udawało im się, no, kucharzom na przykład, zwędzić beczkę zupy. Dobrej zupy. Radość to była. A pytali tylko tak, a czy was tu nie okradają? A czy was tu nie biją? Czy się nie znęcają nad wami? Na jednego się poskarżyliśmy. Przepraszam, nie przeżył. I potem już było łatwiej. Okradał nas z jedzenia przede wszystkim. Zawsze tak on dzielił porcje.
Więc tak wdzielił, żeby dla niego i dla kilku jeszcze, powiedzmy, tych, żeby wypadało więcej, prawda, niż dla pozostałych. Także to jest pierwsza sprawa. Poza tym on bił nas, on był fryzjerem poza tym, albo zasadniczo to jego ta funkcja tam, to było, że on fryzjer jest, no bo trzeba było nas tam, prawda, kilka razy jednak podcinać. No więc on dla satysfakcji to często przy tym nawet strzyżeniu to też tam i pobił chłopaka, prawda, no bo akurat miał ochotę, no to taki charakter taki człowieka, prawda, był. No jak się poskarżyliśmy na niego pierwszy raz, to dostał upomnienie, prawda, od tych, daj sobie spokój stary, nie pomogło. No to kiedyś jak przyszedł, jak strzygł, było takie wydzielone w końcu baraku taka sztuba tak zwana i część taka i on tam, był jakiś stołek i on tam strzegł chłopaka, przyszło kilku tych młodych takich więźniów, no i prawda, tak z nim grzecznie tak sobie nawet porozmawiali, tak pożartowali, on był taki pewny i prawda, i mówi, mówili mu to, chodź no tutaj, bo mamy interes do ciebie tego. A on tak ostrzygł do połowy chłopaka, mówi, no słyszysz, won, mówi, dokończ go, znaczy, a nie, to jutro przyjdzie i ta pół głowy miało zgolone, pół nie, prawda, tego, dokończ. I wreszcie któryś, bo tam było jeszcze paru chłopaków, wyjdźcie, prawda, to gest. No i był krótki łomot, którego nie widzieliśmy, ale jego trzeba było wynieść na rewir. Połamali mu żebra i wykończyli go. My nie chodziliśmy do pracy. My tylko musieliśmy całe dnie siedzieć obok tego baraku. Jedyne zajęcie, tak wybrano nas taką grupkę starszych trochę i stworzono takie, jak to określano tam po obozowemu już komando Rollwagen. To znaczy byliśmy zaprzęgani do wozu konnego, dużego. Powinny tam być 2 konie, ale było kilkunastu chłopaków. Kilku przy dyszlu, do burt wozu były przymocowane druty, pętle takie z drutu, żeby to można było ciągnąć za to. Popychało się wóz z tyłu i spełnialiśmy rolę takiego transportu wewnętrznego na terenie Birkenau. Bo obóz, do którego my byliśmy przywiezieni, to był według pełnej takiej nazwy Auschwitz II Birkenau. Oświęcim II, Brzezinka. Nasze matki były dosłownie kobiety 100 metrów od nas. Oddzielały, męski obóz od kobiecego oddzielała tylko linia kolejowa i droga. No, pasma drutów. 3 miesiące nie miałem żadnej wiadomości o tym, czy mama żyje, czy jest, czy ją wywieźli gdzieś dalej, czy zabili, no nic. I po 3 miesiącach mi się trafił taki dzień, kiedy ta nasza Rollwaga została wyładowana jakimiś betami i skierowana do obozu kobiecego. No to już była jesień, wiatr, zimno, deszcz pada, błoto pod nogami, a trzeba jak najszybciej ten wóz, prawda, wlec. Przechodzimy przez bramę, przepuszczają nas, idziemy i dopiero jak już byliśmy przy baraku niedaleko, w którym już tak wypatrzyliśmy, że tam powinny być one, to
skoczyliśmy jak jeden były. Akurat tego dnia nie wypędzili ich gdzieś do pracy. No i tak jak mówię, po 3 miesiącach miałem możliwość znalezienia mamy w tłumie, przytulenia się, zamienienia kilka słów. No już i koniec. Trzeba było biec z powrotem. Ale to był wspaniały dzień. Pamiętam, że kiedyś jeden z kolegów się wysmyknął wieczorem w baraku i jeszcze przyszedł esesman, przeliczył i nie ma jednego chłopaka. Nie pamiętam, czy blokowy poniósł jakieś konsekwencje od razu, ale minęło jeszcze, poszedł ten esesman, cisza w tym obozie okropna, nagle skrzypią drzwi wejściowe, bo tam nie było jakiejś furtki, tylko szerokie drzwi i wciska się ten nasz kolega. Trzyma kawałek chleba z margaryną nawet, prawda? Ktoś mu dał, znaczy znajomy. No a tu na niego czekają. No i od razu blokowy, prawda, tutaj, na piec. Na ten. No bo musi go ukarać. Chłopak tylko wciągnął 3 pary portek szybko, prawda, ale laskę na nim złamał, tylko że jednak tłuk nie bił po głowie ani nic, no ale prawda, ale został indywidualnie, powiedziałbym, ukarany. Natomiast zespołowo to się zdarzało często, że albo kapo miał ochotę nas, powiedzmy, potarzać po bocie, za jakieś to niby przewinienie, bo akurat miał ochotę. Albo, jeszcze taka była, dookoła tego pieca skakanie żabką, tak, prawda, w przysiadzie. A to jest, no, co tu mówić, słabi dosyć byliśmy. To, a on chodził po piecu i jak ktoś nie tak skoczył, to zdzielał pało, prawda, tutaj po plecach, tak. Takie numery to były, to się zdarzały, to zbiorowa taka była odpowiedzialność. My kilkakrotnie mieliśmy takie seanse przed doktorem Mengele. Rozebrani do naga, czekaliśmy w baraku. Wreszcie przyszło kilku esesmanów, jeden elegancki, reszta to młodsi stopniem, więc już inne mundury. I teraz wszyscy mamy dookoła tego pieca właśnie przechodzić taki przegląd przed nim, prawda, tutaj. Ja on sobie każdego oglądał. Niektórych numer kazał zapisać. Dalej, prawda. I tak dochodziło właśnie do wybrania gromady, do przeprowadzenia eksperymentów pseudomedycznych, między innymi na nas, na niektórych z nas. Chodziło o zakraplanie oczu jakimiś preparatami. Piekły, ropiały, różnie, jednym mniej, drugim więcej. Kilka razy się to powtarzało. Zostałem niespodziewanie razem z siódemka nas była, 6 chłopaków i ja, moich rówieśników. Wyprowadzono nas z bloku tego naszego i skierowano do łaźni ze strachem wielkim, bo w tłumie to czuliśmy się jakoś pewniej, a jak tak paru gdzieś zabierają, to niedobrze. Można wrócić, można nie wrócić. A w tej łaźni, jak się okazało, to są nasze koleżanki, młodsi chłopcy i są matki. Niemcy stworzyli taką grupę, dokładnie pamiętam, 57 kobiet, każda z dzieckiem z Warszawy,
z pierwszego naszego transportu. I gdzieś nas wiozą. Przebrali nas w odrobinę lepsze ubrania, bez numerów, bo jeszcze mieliśmy oprócz numerów, to na spodniach, na plecach farbo-czerwono pas taki namalowany, że gdybym uciekł, to od razu wiadomo, prawda, kto to jest, że można od razu mnie walnąć, prawda. To dali nam trochę lepsze te ubrania i poprowadzili razem już całą to 100 kilkanaście osób leczącą gromadę na dworzec. Lokomotywka pociągnęła nas na stację Mysłowic, czyli Mysłowice, bliżutko. Na peronie wyładowano. Obstawieni jesteśmy w dalszym ciągu SS-manami. Ludzi na peronie sporo, wszyscy się odsuwają. No bo to jacyś bandyci, prawda? Przyjechał pociąg osobowy. Jeden wagon dla nas. Specjalnie, prawda? Jeszcze eskorta jest. Ale już nie rzeszmańska, tylko tacy, można powiedzieć, emeryci wojskowi prawie. Tak, gdzieś nas wiozą. I jedziemy całą noc, przyjeżdżamy do Berlina. Pociąg staje nie gdzieś z boku, tylko na normalnej stacji, gdzie jest mnóstwo ludzi. Prowadzą nas, ale nie w jakimś odosobnieniu, tylko dosłownie przeciskamy się w tym tłumie, żeby się nie pogubić nawet, prawda. Do innego pociągu, na inną stację, prawda. Pierwszy raz w życiu schody ruchome widziałem, prawda. I po kilku tych przesiadkach wyjeżdżamy już z centrum miasta i wysiadamy z kolei na niewielkiej takiej stacyjce Blankenburg, gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej.